Oddałbym wszystkie pieniądze, żeby obejrzeć ten film, zanim skończyłem szkołę muzyczną. Jeśli jesteś muzykiem lub chcesz nim zostać, to ten filmik może być kluczowy również dla Ciebie. W trzecim odcinku serii WGL pokażę Ci, czym jest blues, bo przyjrzymy się, moim zdaniem, najciekawszemu dysonansowi na klawiaturze, dzielącego oktawę na dwie równe części. W pewnym sensie już go znacie z drugiego odcinka, bo to kwinta, ale nie czysta, ani nie brudna. Jest to kwinta zmniejszona. Zapraszam. Na początku przyjrzyjmy się bliżej kwincie między stopniami B i F. Jest ona inna od kwint na pozostałych stopniach. Pozostałe kwinty to kwinty czyste i mam nadzieję, że umiecie je już grać. Jeśli nie, to zajrzyjcie do playlisty do drugiego odcinka. Tam w shortsach znajdują się na to ćwiczenia. Kwinta zmniejszona to 6 półtonów. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 6 półtonów to 3 całe tony. Stąd właśnie pochodzi nazwa tego interwału. Try, ton, 3 tony. Tylko Mariusz Pudzianowski może tyle podnieść. Tryton jest super. Tworzy muzyczne napięcie, które się łagodzi, gdy oba dźwięki ulegną zmianie. Mówimy, że się rozwiążą. Oba do środka o półton, albo na zewnątrz o półton. Przez to, że jest to współbrzmienie, które tworzy napięcie, nazywamy go akordem dominującym, dominantą. Myślcie o dominancie cyfrą 5. To dlatego, że zazwyczaj jest ona na 5. stopniu skali. Załóżmy, że jesteśmy w skali C-dur, czyli same białe klawisze i pierwszym stopniem jest C. W tym momencie 5. stopniem, czyli dominantą, jest raz, 2, 3, 4, 5 G. B i F. Te dwa dźwięki są dokładnie tercją wielką, po angielsku major third, i septymą małą, po angielsku minor seventh, dominanty. Są dwoma najważniejszymi składnikami tego współbrzmienia, tak zwanym shellem, czyli po polsku skorupą. O skorupkach opowiem Wam w 5. odcinku. Gdy dominanta rozwiąże się do wewnątrz, to dźwięk B zmieni się na C, a dźwięk F zmieni się na E. Rozwiązanie dominanty nazywamy toniką. Myślcie o tonice cyfrą 1. Jest to początek, ukojenie, dom. Tonika to akord na 1. stopniu, czyli jeśli jesteśmy w C-dur, to jest to akord C-dur. No i dominanta rozwiązała się na C, czyli prymę, 1. stopień, i E, tercję, 3. stopień akordu C-dur, czyli tryton rozwiązuje się do środka na prymę i tercję toniki. Ale możemy go też rozwiązać na zewnątrz. W tym wypadku B zejdzie na ice, a F wejdzie w górę na fizz. Ice i fizz. Ice i fizz to dźwięki toniki, ale już nie C-dur. Teraz fizz-dur. Fizz-dur jest oddalony od C-dur o tryton. Czaisz, co tu się dzieje? To jest niesamowite. Jest jeszcze jeden tryton, który muszę Ci pokazać. Pamiętasz, w poprzednim odcinku mówiłem o przewrotach. W drugim odcinku wytłumaczyłem pokrótce, czym jest przewrót. To taka zamiana kolejności dźwięków. Przewrotem trytonu BF, jak best friend, jest FB, jak Facebook. A między F i B, raz, 2, 3, 4, są 4 stopnie. Czyli to nie kwinta zmniejszona, a kwarta zwiększona. Czyli w praktyce przewrotem trytonu jest tryton, ale w teorii przewrotem kwinty zmniejszonej jest kwarta zwiększona. No i oba te dźwięki, czyli tryton F i B, gdy rozwiążą się na zewnątrz, to wyjdzie nam pryma i tercja C-dur, czyli tonika, a gdy rozwiążą się do wewnątrz, to wyjdzie nam fizz i ice, czyli pryma i tercja fizz-dur, też tonika, ale inna. Pamiętajcie, że fizz-dur jest oddalony od C-dur o tryton. Ok, jeszcze ostatnie zagadnienie i możemy jechać z bluesem. Więc oprócz toniki i dominanty musicie poznać jeszcze subdominantę. Subdominanta to takie przeciwieństwo dominanty w stosunku do toniki. Dominanta jest nad toniką, a subdominanta jest pod. Sub znaczy pod. Tak jak mówiłem, o dominancie myślimy cyfrą 5, a o subdominancie będziemy myśleć 4. Czyli subdominanta jest zbudowana na 4. stopniu. Czyli będąc nadal w C-dur, 4. stopniem będzie raz, 2, 3, 4 F-dur. No to gramy bluesa. Blues to 3 akordy. 1, 4 i 5, czyli tonika, subdominanta i dominanta.
ale wszystkie z septymą małą. Wszystkie mają w sobie tryton, czyli dysonans i charakter dominanty. Te 3 akordy to C7, F7 i G7. Chodzi o to, że napięciem będzie cały czas. Naszym domem jest E i Bes. Te 2 dźwięki to tercja wielka, czyli major third, i septyma mała, czyli minor seventh, akordu C7. Zaczynamy od 4 taktów na trytonie, toniki. Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2. Teraz następne 2 takty będzie subdominanta, a sub znaczy pod, więc jeżdżamy tylko półton w dół. Raz, 2, 3, 4, raz, 2. I tu gramy 2 takty subdominanty i wracamy na 2 takty na tonikę. Raz, 2, 3, 4. Czyli jeszcze raz, mamy 8 taktów, z czego pierwsze 4 takty to tonika, następnie 2 takty subdominanta i 2 takty tonika. I po tych 8 taktach mamy jeszcze 4 takty, czyli razem mamy 12 taktów. I w ostatnich 4 taktach jest dominanta. No i w bluesie, żeby było tak na maksa nie po bożemu, po dominacie nie występuje tonika, tak jakby chciał każdy, kto się za dużo uczył, tylko wraca subdominanta. Więc musimy zejść o 2 półtony w dół do subdominanty i dopiero po niej na 2 ostatnie takty wraca tonika. Czyli całość. 4 takty tonika i potem 2 takty subdominanta. Raz, 2, 2 takty tonika, raz, 2, 1 takt dominanta, schodzi do subdominanty, też 1 takt i 2 takty tonika. Jeszcze raz. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Teraz dominanta, schodzi do subdominanty i tonika w środku. Czyli tonika w środku, subdominanta półton niżej, tonika w środku, dominanta półton wyżej. Amen.